Witam kochani. Dzisiaj na zewnątrz, troszkę sobie siadłam w cieniu. Możecie posłuchać, jak pięknie ptaki śpiewają. I dzisiaj, moi drodzy, raport. Myślę, że ogórek gruntowy wam nagram i nagram wam długo oczekiwany już przez niektórych widzów odcineczek, jak wyglądają moje arbuzy. Ja w tym roku nie mam za wiele, ale nawet myślę, że dają radę jak najbardziej ok. Mieliście odcinek, jak wyglądają ogórki w szklarni, już będą lada moment do zbioru. No wiadomo, w gruncie to zawsze wszystko jest później, bo inne są warunki, ale też fajnie się ogóreczki mi wiążą. Przede wszystkim fajnie kwitną, zapylaczy jest, także zapylają. No i też się ładnie wiążą. Zobaczcie, mam nadzieję, że wy będziecie to lepiej widzieć. O, lata jakaś pszczółka koło mnie, czyli takie o maluchy też są. Moje ogórki były sadzone z rozsady, także myślę, że i tak dosyć wcześnie. O, tutaj jest pięknie też powiązane ogóreczki. Padało i ja nie miałam możliwości wyjścia i nagrać wam. No trochę ogarnięty jest ogród, ale jak to się mówi, zawsze jest dużo pracy. Zobaczcie, jak pracują czmiele. A zrobiły sobie gniazdo, tak wiecie, koło domu pod tym, tako pod sufitką. Czmiele i mam je blisko. No i przylatują i zapylają. Tutaj, o, z tej strony również ja sobie tak pod płotem posadzałam te ogóreczki. Także kwitną. Ładnie się też zawiązują, jak widać. Ja powiem wam, że ja jeszcze spory zapas ogórka mam zrobionego. Myślę, że żadnych sałatek nie będę robić, tylko będę po prostu robić kiszone ogórki, ewentualnie takie tarte na zupę ogóreczki. Przejdziemy dalej. Ja troszkę tych ogórków mam, także zobaczcie, fajnie się płożą. Ja nie puszczam nigdy na żadne podpory, rosną sobie po prostu tak po ziemi, tylko te w szklarni tam idą po sznurkach. Aż w ziemię go wbił deszcz. Ogóreczka. Opieliłam je, także ładnie tutaj się zapowiadają. Ogórki gruntowe. Tutaj widać wszystko ładnie, pięknie kwitnie. Powiem wam, ptaki tutaj śpiewają niesamowicie. Niesamowicie. Urok mieszkania na wsi ma swoje plusy, jak to mówią, minusy. Nie, ale zawsze człowiek sobie może wyjść i jest przyjemnie. Także zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mam kilka koprów, jeszcze tych fynkułów. O, widać. Tam z tamtej strony są ładniejsze. Chyba zasłaniam wam. Robię cień. Tutaj na samym końcu również z dyniowatych mam cukinie i patisony. Tu mam kota, który zazwyczaj mi zawsze pomaga przy nagrywaniu. Te dopiero zaczynają kwitnąć. Tam się też widzę żółta już cukinia wiąże. O, jak ptaszki śpiewają. On tutaj przychodzi na ptaki polować. Tu mi małżonek powycinał gałęzie wiszące tutaj nad tym, nad ogrodem, bo strasznie robiły cień. Wszystko trzeba posprzątać. No i idziemy, moi drodzy, do arbuziaków. 20 krzaczków jest. Także nie ma aż tak za dużo. Także kucnę sobie. Zaczynają pomału
arbuzy już tutaj puszczać wąsy, będą się płożyć. Pierwsze już niektóre kwitną, chyba 4 sadzonki coś mi podgryzło. Ale myślę, że dadzą radę. Idziemy dalej do arbuziaków. Nie są takie aż za duże krzaczki, ale wiadomo, w gruncie to w gruncie. W niektórych dołkach było po 2 sadzone. O, tutaj już widać, będzie, myślał, kwitnąć. Także coś się dzieje. Mam w 2 rządkach posadzone te arbuzy. Choć niektórzy pytali o arbuziaki, a dzisiaj jak na razie jest pogoda, słoneczko, więc myślę, nagram co nieco. Tutaj jakaś się posiała dynia lub cukinia. Tutaj mam te arbuzy, nie jest Monen Star. Nie poznaczałam ich, ale zobaczcie, już się wiążą. Fajnie, że są zapylacze. Tutaj jest jeden z tych Monen Starsów, bo one mają takie... Nie, to też chyba nie, a może jest, bo plamki są. Nie wiem dokładnie, ale jak nie ten, to jest tam dalej. Ale ten chyba nie. Bo bym chciała chociaż jeden owoc pozyskać. W tamtym roku miałam 1 krzaczek, ale niestety nic z tego nie wyszło. Ten już widzicie, ładnie się zaczyna też płożyć. Mogę wam każdy krzaczek z osobna pokazać, bo nie ma ich aż tak dużo. A niektórzy widzowie, którzy lubią filmy o arbuzach, to już też pytali. Pozdrawiam kolegę, który ma dużo więcej arbuzów, kolegę Marco Polo. Oczywiście serdecznie was zapraszam do kolegi i również zapraszam was do koleżanki Marder, która też na dużą skalę zajmuje się arbuzami. O, kolejny arbuziak. Także już fajnie będą puszczały pędy i będą się płożyły. One mają jeszcze sporo czasu. Tutaj widzę, jest Monen Stars, bo ma takie plamki. To nie jest oznaka choroby, to są takie arbuzy, które też mają mieć plamki po sobie. Są o takim, można powiedzieć, żółtym lub pomarańczowym miąższu i o czerwonym miąższu. Nie wiem, które mi tutaj się popadną. Arbuziaki. Ten też bardzo ładnie już popuszczał wąsy. W tym rządku, o, ostatni arbuziak. Przechodzimy do drugiego rządeczka. Również Monen Stars. Nakrapiany w nakrapianych listkach. Też się ładnie zebrały się. Powiem wam, że po tych deszczach to zaczęły rosnąć po prostu w oczach. Bo tak była susza straszna i wszystko tak strasznie stało. Tutaj mamy kwiatusia. Również. O. Tak wygląda. Mniejsze, większe krzaczki są. Chwasty były pielone, ale ciągle chwasty, jak widać, rosną. Ale tutaj arbuziakom już za wiele nie zrobią. Również nakrapiany. Tutaj już też fajnie puszcza wąsy do płożenia, kładzie się. Tutaj kolejny, prawdopodobnie z Monen Starsów. Także mam chyba 4 czy 5 krzaczków. To mam nadzieję, że w tym roku się doczekam owoców. Tutaj były arbuziaki, niestety to się wyżarło i tutaj na końcu taki malutki arbuziak, ale myślę, że da radę. I był jakiś taki niedobitek mały, to go dałam do szklarni. To mam nadzieję, że on też fajnie urośnie. Pogoda dzisiaj jest. Dzisiaj jest niedziela, jak nagrywam ten film. Nie wiem, kiedy wam dam, ale myślę, że postaram się szybko dać, bo wy
czekacie na te moje raporty z ogrodu, a z ogrodu jeszcze właściwie nic takiego nie nagrywałam, bo po pierwsze musiałam ogarnąć chwasty, a po drugie nie było pogody. No dobra, to w tym odcinku na tyle, a ja jeszcze Wam nagram inne rośliny. To na razie.